Jestem. Czuję ekscytację unoszącą się w powietrzu. Wybacz, straciłam rachubę w czasie. Czyli miałeś dobre towarzystwo. Można tak powiedzieć. Właściwie zaraz o tym porozmawiamy, tylko się przebiorę. Dawno się tak nie czułam jak dziś. Brakowało mi faceta. Szczerze to niechętnie mu mówiłam, ale wiem, że to nie jest najważniejsze. Liczy się spędzony czas i to, czy czujemy się przy sobie dobrze. Motylki w brzuchu zaraz mnie rozerwą. Nie przestanę o tym myśleć. O, zrobiłeś śniadanie? Masz tak głośny budzik, że i mnie obudził. Dlatego zanim ty się wygrzebiesz z łóżka... Dziękuję, tato. Nie, to ja dziękuję. Przemyślałem trochę swoje zachowanie. Nie mogę tak uciekać do ciebie za każdym razem, jak pokłócę się z żoną. Wiesz, co jest głównym powodem waszych kłótni? Wiem, muszę przestać pić. Nie będzie to łatwe, ale pora wziąć się w garść. Niedługo będziesz miała siostrę. Racja! W którym miesiącu ciąży jest Alice? 7 miesiąc. Pokoik już czeka. Wyślij mi zdjęcie, jak wrócisz do domu. I chodźmy w któryś dzień razem na kolację z Alice. Dawno jej nie widziałam. Pewnie. Ale jak ty będziesz mieć osobę towarzyszącą? Jasne. Dobra. Wiesz co, jedzmy już, bo za niedługo muszę się zbierać. Jak coś, to zostawię ci klucze w holu. I w ogóle to dziękuję za śniadanie. Dziękuję za informację. Proszę, może pani wejść do ojca. Właśnie 2 godziny temu dostałam telefon, że mój ojciec zostawił obok palnika, na którym podgrzewał sobie jedzenie ścierkę, która się zapaliła. Przy drewnianej ramie okna. Mieszkanie jest w okropnym stanie i nawet nie mogę do niego wrócić. Kuchnia i salon właściwie nie istnieją. Przetrwała tylko moja sypialnia, w której trzymam większość swoich rzeczy. Szczęście nieszczęściu. Najważniejsze jest jednak dla mnie to, że mój ojciec przeżył. Jak się czujesz? Przepraszam cię. Tak bardzo cię przepraszam. To nie twoja wina, to tylko głupie mieszkanie. Najważniejsze jest dla mnie to, że tobie nic się nie stało. Alice wie? Tak, wie. Zaraz tu będzie. Chcesz u nas zamieszkać tymczasowo? Wiem, że mała ma małe mieszkanie. Wiem, że Alice się nie zgodzi. Ty też to wiesz. Ale w takiej sytuacji? Mieszkacie z jej chorą matką, która nawet nie ma pojęcia, że masz córkę. Jak to wytłumaczysz, że młoda kobieta u was nocuje? Chciałbym ci pomóc. Spokojnie, poradzę sobie. Mówiłaś już swojej mamie? Nie, bo wiem, że będzie wściekła. To gdzie ty chcesz spać? Powiedziałam. Poradzę sobie. Nie martw się. Przepraszam, ale muszę już jechać. I odezwę się do ciebie, jak będę miała lokum. Zdrówka, tato. Nie chciałam mówić nic mamie, bo jej złość na ojca, którą w sobie nosi cały czas, nasiliłaby się. Dopiero co zamieszkała ze swoim facetem. Moja mama ma bardzo małe mieszkanie, które posiada zaledwie 2 pokoje i łazienkę. Nie zmieścilibyśmy się, a dzielenie tak małej przestrzeni z mamą i jej partnerem byłoby dla mnie niekomfortowe. Wszystko mi powiedziała. Zaproponowałem, że przyjadę odebrać rzeczy i gdy skończę zbierać. Przepraszam, ale dopiero teraz dociera do mnie to, co się wczoraj stało. Gdy rozmawiałam z ojcem, powiedziałam mu, że nic się nie stało. Ale gdy weszłam dzisiaj zabrać te rzeczy i zobaczyłam na własne oczy, jak to wygląda, załamałam się. Rozumiem. Wiesz, gdy zobaczysz na własne oczy, to dopiero wtedy dociera do ciebie. Pomogę ci. Sprawię, by to mieszkanie przestało cię obchodzić. Było wynajęte. Tata napisał mi rano, że on zajmie się formalnościami związanymi z naprawą. To dobrze, bo to bardzo upierdliwy proces, który by cię wykończył.
Nie zgadzam się na to, abyś spała w hotelu i taszczyła za każdym razem ze sobą tak dużo rzeczy. Chciałbym, abyś tutaj została. Ale tak krótko się znamy. Wiem, ale zależy mi na tobie. Mam ogromny dom, więc nie martw się. Ale co na to twoja córka? Jest w szkole z internatem. Poza tym mówiłem jej, że mam dziewczynę. Czy on powiedział, mam dziewczynę? To my jesteśmy razem? Myślę, że po ostatniej sytuacji tak. Chyba, że też potrzebujesz czasu na taki tytuł. Aż tak wolna nie jestem, chociaż tą noc będę spać w pokoju gościnnym. Jak sobie życzysz, skarbie? Moja pokojówka już dawno ci go przygotowała, bo wiedziałem, że to mi powiesz. Ale zobaczymy, co przyniesie jutro. Nie ukrywam, że będę zadowolony, jeśli zmienisz zdanie. Potrzebujesz mnie, by zasnąć? Raczej niczego innego na ten moment nie oczekuję, bo przecież jesteś cnotliwa. Aha, czyli to ten etap znajomości, w którym zaczyna się dokuczać. A ty za to bardzo pobudzony seksualnie. Możesz tak częściej się denerwować, to zmienię zdanie. Masz szczęście, że umiem sobie żartować. Poza tym, co tak się cieszysz? Przyglądam się tobie i nie mogę wyjść z podziwu, jaka ty jesteś piękna. Czy on naprawdę się mną tak zachwyca? Chciałbym wejść ci w głowę i zobaczyć, co sobie o mnie myślisz. Uwierz w to, jak bardzo mi się podobasz. Nie potrzebuję niczego więcej niż bycia w tym samym pomieszczeniu, co ty. No i spałam w pokoju gościnnym przez 3 dni. Co? Chcesz mi powiedzieć, że zamieszkałaś z mężczyzną, którego nawet mi nie przedstawiłaś? Bałam się, jak zareagujesz. Chyba zapomniałaś, kto jest twoją rodzicielką. Kobieta, która wpadła sobie z facetem, którego poznała w liceum. Przypomnieć ci, ile znałam twojego ojca? Tydzień? Tak, tydzień. Na szczęście było to po rozdaniu świadectw. Szkoła się skończyła i każdy właściwie poszedł w swoją stronę. No i kontakt się urywał. Mimo to dobrze wspominam ten czas. Byłam już dorosła i miałam rodziców, którzy mnie wspierali. Wraz z twoim ojcem. Czyli od zawsze byłaś z nim, bo musiałaś? Nieprawda. On zawsze mi się podobał. Właściwie do teraz mam do niego słabość. Dlatego nie lubię go tak widywać. Szkoda, że wyszło tak między wami. Dobrze wiesz, że to jego wina. Co prawda, nigdy nie był agresywny po alkoholu, ale miałam dość patrzenia na to, jak się stacza i nic nie robi. Miał 2 lewe łapy. Jedyne co umiał, to coś zepsuć albo zapomnieć odebrać cię z przedszkola. Mimo tego nie jest zły. On po prostu jest uzależniony. Próbowałam mu pomóc wiele razy, ale nie chciał. Pewnie nawet nie pamiętasz, jak wyjechał do ośrodka, w którym miał być 3 miesiące, a wyszedł po tygodniu, ukrywając się przede mną, u swoich rodziców kolejne 2 tygodnie. Powiedział mi ostatnio, że chciałby się ogarnąć. Zawsze tak mówi, jak wytrzeźwieje. Wiesz, że dzwoniłam do niego? Teraz, jak był w szpitalu. O, serio? Zmartwiłam się. Wróciło mi to uczucie, które miałam na początku małżeństwa z nim. Czyli strach o to, czy w ogóle żyje. O rany. Mam nadzieję, że facet, z którym się spotykasz, okaże się wartościową osobą. Jeśli cokolwiek będzie z nim nie tak, kopnij go w dupę. Nie pozwól, aby dało się tobą zawładnąć jak większością kobiet. Masz mi mówić o wszystkim. Moja mama jest cudowną i przepiękną kobietą. Nie każdy zrozumie powód, dla którego rozstała się z ojcem. Ale ja ją podziwiam, że umiała powiedzieć w pewnym momencie nie, mimo że tak bardzo go kochała.
Minął już miesiąc, odkąd gdy mieszkamy razem. Dalej szanuje moją prywatność i pozwala mi spać w pokoju gościnnym. Obaj widzimy się dopiero wieczorem po pracy i zawsze jesteśmy zmęczeni. Dzisiaj miałam wolne i uznałam, że kupię sobie coś ładnego. Z jakiej to okazji? A z takiej, że chciałam zrobić Ci przyjemność. Ładnie pachnie. Co to? Makaron z pesto. Lubię pesto. Dziękuję. Pięknie wyglądasz. Kupiłam dzisiaj. Dla mnie? Zgadza się. Mimo, że z nim mieszkam, moja pewność siebie momentalnie znika. Dlaczego ona się tak stresuje? O, i ciasteczka się upiekły. Nie musiałaś. Pora byś zjadł coś innego niż jakieś jedzenie w proszku na gotowo. Ała! Wszystko dobrze? O rany, trochę gafa ze mnie. Jeśli cię to pocieszy, kiedyś wypadł mi z łap telefon, który dopiero kupiłem. O rany, Boli. jest znośnie. Lepiej. Potrzebuję chyba jeszcze. Może w inne miejsce zadziała. Zdecydowanie zadziałało. Może zjedzmy zanim wystygnie. Racja. Nałożę ci. Usiądź. Naprawdę. Pięknie wyglądasz. Zrobi mi się miło, jak będziesz zachwalał to jedzenie tak jak mnie. Lauro, przy tobie czuję się jak nastolatek. To dobrze czy źle? Dobrze. Mam dopytać, dlaczego tak jest? Jest tak, bo jesteś tak uroczo niedostępna. Niedostępna? Czy on powiedział niedostępna? Zdziwiona? Dziś miałam zamiar to zmienić. W jaki sposób? Chciałam Hm, zrobić na tobie wrażenie. zrobiłaś. Nawet jakbyś była w dresie, nie przestawałbym się tobą zachwycać. I I przełamać się? w czym? Musisz tak dopytywać. Wiesz, o co chodzi. To przestań tyle gadać. To ty teraz powinieneś leżeć na mnie. Dlaczego tego nie zrobiłeś? Bo byś się wystraszyła. Dlaczego nie przejmiesz tej głupiej inicjatywy? Już to kilka razy zrobiłem. Twoja kolej. Co się z tobą dzieje? Laura, ogarnij się, jesteś dorosła. O czym myślisz? Niczym. Ja niczego od ciebie nie oczekuję. Wystarczy mi jak jest. Ale minie. Pieprzyć to. I jak się spało? Spało? I jak minęła noc? Było wspaniale. Wspaniale powiadasz. Tak? Muszę już iść do pracy. Śniadanie zostawię ci w kuchni. Śpi jeszcze. Mam przymiarki i sesję na 13, więc mogę być dopiero około 21. To teraz będzie moja kolejna kolacja.
Wspaniałe 4 miesiące spędzone razem. Nasz związek właściwie był idealny. I w końcu nadszedł dzień, by przedstawić Michaela moim rodzicom. I to tutaj zabrałeś ją na pierwszą randkę? Emma, Wynająłem pierwszy stolik w restauracji, ale Laura miała ochotę na lody. W jakiej restauracji? All night long. O, wstyd mi. wow. Bo? Bardzo tam drogo. Wynajem stolika kosztuje sporo. To nie jest ważne. Wolałem sprawić Laurze przyjemność. Ile ty masz wzrostu? Może go jeszcze o PESEL zapytaj. Nie szkodzi. Ponad 1,90 m. Wysoki jesteś, a tak poza tym to używasz coś na cerę? Zaraz zapadnę się pod ziemię. Mamo! No, w końcu się odezwałaś. Nie wypytuj go o takie głupoty. Może coś innego? Czym się zajmujesz? Prowadzę własną działalność gospodarczą. Na ten moment dysponuję jedną siedzibą. Ale jestem na dobrej drodze, by było ich więcej. O, brzmi imponująco, a dokładniej? Zajmujemy się odszkodowaniami. Zgłaszają się do nas osoby szukające profesjonalnego pomocnika w sprawach prawnych. A... Nic nie mów lepiej. No co? Chcę wiedzieć wszystko o partnerze naszej córki. Ale chyba nie musisz wiedzieć, czego używa na cerę. O rany, pamiętasz pierwsze spotkanie z moimi rodzicami? Pamiętam. Kto to? To z agencji. Miałaś mieć wolne. No ale tu chodzi o coś innego. O co? Tydzień temu dostałam ofertę reklamy bardzo znanej marki internetowej. Gratulacje. Mogłaś się pochwalić. Nie byłam pewna ze względu na ciebie, Dlaczego? Często dostajesz takie oferty. bo to marka Go Girl. Zamawiałem dla ciebie stamtąd bieliznę. Tak. Tak, ale jest tam jeszcze wiele innych rzeczy. Mówisz o piżamach, które wcale nie są do spania. Dostaję kontrakt za współpracę i darmowe rzeczy. Dobrze płacą. Mamy wystarczająco pieniędzy, więc ten ostatni argument jest zbędny. To moja praca, Michael. Świecenie dupą raczej nie jest twoją pracą. To nic takiego, przecież nie będę tam naga. Inne modelki... Inne modelki mnie nie obchodzą. Prawdopodobnie nie mają nikogo. A ty masz mnie i nie chcę, by ktokolwiek widział moją kobietę. Miałam sesję wstępną. Naprawdę są z tego dobre pieniądze. Zobacz. Masz powiedzieć, że nic z tego. Już dobrze, nie denerwuj się tak. A tych zdjęć nie chcę widzieć w twoim portfolio. Nie masz prawa być dla mnie taki. Zapytałam się ciebie tylko przecież. Bo nie rozumiem, dlaczego ci tak na tym zależy, skoro masz wiele współprac i jesteś bardzo rozpoznawalna. To raczej dostaniesz za niedługo lepsze współprace. Masz rację. Nie podoba mi się po prostu to, co widzę w komentarzach pod twoimi zdjęciami. Masz na myśli tych zboczonych anonimów? Może to głupie, ale nie znoszę, jak cię podziwiają. To tylko internet. Na ulicy też do ciebie podbiegają. Wiedziałeś, z kim się wiążesz. Tak, dlatego przepraszam. Ja chciałbym założyć z tobą rodzinę. Mieć dzieci. Naprawdę? Poczekaj. Zasługujesz w tej chwili na najdroższą restaurację na świecie. Ale wiem, że wolisz mniej uroczyście.
Zostaniesz moją żoną. Tak, Kocham cię i chcę być z tobą aż do śmierci. ja ciebie też, zazdrośniku. A dziwisz mi się? Moja żona jest modelką, którą prawie każdy się zachwyca. W tej chwili ten modeling nie znaczy nic. Bardzo chciałabym mieć dzieci, No ale to twoja pasja. no ale nie na całe życie niestety. Obiecuję, że jeśli zdecydujesz się na ciążę, zajmę się tobą i dzieckiem. Stać mi na to, aby utrzymać nas we trójkę. Jestem już zdecydowana. I nie przesadzaj, mam zapewnioną przyszłość finansową na długie lata. Jesteś pewna? Zdecydowanie. Staraliśmy się od kilku miesięcy i nic mi nie powiedziałaś. Chciałam być pewna, czy rzeczywiście mogę być matką. Ile ma tygodni? 4. Gratulacje, kochanie. Przy okazji chciałam Ci wręczyć zaproszenie na ślub. Mam nadzieję, że pomożesz mi w przygotowaniach. Proszę. O rany, to już niedługo. Chcę jak najszybciej, by mój brzuch nie wyglądał jak beczka na ślubie. Ja jak byłam w ciąży, praktycznie nie było po mnie widać. Myślę, że u Ciebie będzie podobnie. Rany, jaka jestem szczęśliwa. Tacie jeszcze muszę powiedzieć. Aha, czyli byłam pierwsza. Moje życie w tym etapie było jak bajka. Bywały małe nieporozumienia z Michaelem, ale każdy w związku ma nawet najgłupsze kłótnie. I w naszym przypadku doprowadziły nas do ołtarza. Jednak wszystko trwa do czasu. Po małżeństwie tak naprawdę poznajemy swojego partnera i zakochanie, które było na początku, się przepala. Gratulacje ślicznej dziewczynki. Czy mogę wejść do żony? Oczywiście, ale proszę pojedynczo. Poczekam. Wszystko byłoby piękne, gdybyś tego nie zepsuła. Ten zeszyt jest na biurku. Przecież nic tutaj nie ma. Sprawdzę w szufladzie. Nie powinnaś. Grzebać w twoich rzeczach? Myślałam, że skoro jesteśmy małżeństwem, nie mamy nic do ukrycia przed sobą. To coś innego. Widzę, bo kto normalny trzyma zdjęcia swoich byłych w biurku. Nie rób problemów. Sam poszukam tego zeszytu. Nie wytłumaczysz mi tego? Jestem sentymentalny. Sentymentalny? Masz się tego pozbyć. Nie mów mi, co mam robić. A gdybyś ty znalazł coś takiego u mnie? Zabiłbym cię. Ty możesz być zazdrosny, a ja nie? Nie masz powodów do zazdrości. A ja ci je daję? Przypominam, że ostatnio chciałaś dać swoją dupę na reklamę. Zapytałam cię. Nie zgodziłeś się, to odrzuciłam tą propozycję. Ale ci zależało. Nie wymyślaj, proszę, puść mnie, bo to boli. Przepraszam. Co to miało znaczyć? Odstawiłem leki. To moja wina. Jakie leki? Mam problemy ze swoimi emocjami, nad którymi nie zawsze panuję. Nigdy mi tego nie okazałeś. Bo nie pokłóciliśmy się jeszcze. Bardzo mi przykro, że dowiadujesz się w taki sposób. Zacząłeś mnie dusić, to nie jest normalne. Gdy nasze dziecko cię zdenerwuje, też zaczniesz je dusić? Ale Nigdy swoją nie. żonę już tak. Zrozum, to nie moja wina.
Nigdy nie dostałem odpowiedniej pomocy jako nastolatek. Musiałem sobie sam zacząć radzić, jak zacząłem dojrzewać. Skoro tak długo nie zrobiłem ci krzywdy, chyba widać, że te leki pomagają, tak? Teraz je odstawiłem i popełniłem niewybaczalny błąd. A jak znowu je odstawisz, będąc z naszą córką? Przysięgam, że tak nie będzie. Zapomniałem o regularności, bo ukrywałem to przed tobą, ale skoro już wiesz, pewnie sama będziesz mi przypominać. Mój mąż właśnie prawie mnie udusił. Szybko się opamiętał, ale czy to było sprawiedliwe? Czy istnieje usprawiedliwienie dla mężczyzny, który dusi swoją żonę, bo go zdenerwowała? Nad czym rozmyślasz? Nad nami. Proszę. Nie podejmuj pochopnych decyzji. Mamy razem dziecko. Nie zamierzam. I ze względu na córkę nie wezmę rozwodu. Kochasz mnie nadal? Gdybym cię nie kochała, zostawiłabym cię. Jestem głupia, mam za miękkie serce, ale może uda się mi pomóc. Zadbam o to, by te złe emocje nigdy nie wróciły. Obiecuję, że teraz zrobię wszystko dla ciebie. Aurelia, jak myślisz, zależy twojemu ojcu na mnie? Do tej pory z żadnym nie miał dziecka. To chyba tak. A kontaktuje się z nimi? Nie, gdy jego związki się kończą, to więcej nie wspomina o tych kobietach. Przepraszam, ale muszę się pouczyć. Aurelia? Niech to pozostanie między nami. Nie obchodzą mnie dorośli. Na szczęście na każdym zdjęciu z tyłu są podpisane te dziewczyny, to uda mi się je znaleźć. Ashley Moore. Ciało zmasakrowane, sprawca nieznany. Rodzina 23-latki nie odpuści sprawcy. Teraz Cynthia Collins, 19-latka brutalnie zamordowana przez swojego 21-letniego partnera. Castiel Dawson skazany zostanie na 25 lat pozbawienia wolności. Ciało 17-letniej dziewczyny z okolic Poznania zostało znalezione przez pracownika wysypiska. 30-letni mężczyzna uznał, że to najgorszy widok, jaki doświadczył w swoim życiu. Ciało było rozczłonkowane. Nie mogę tego czytać dalej. O, Aurelia właśnie mi napisała, że już dotarła do szkoły. Więc mamy sporo czasu dla siebie. Mówiła, kiedy znowu się do nas wybiera? Pewnie dopiero w święta. Powiedz mi, żono. Dlaczego mnie nie posłuchałaś? Co masz na myśli? Grzebiesz w mojej przeszłości. Słyszałem twoją rozmowę z Aurelią. Pech chciał, że akurat zapomniałem wziąć maszynki z komody. To dlaczego nic nie powiedziałeś? Bo miałem nadzieję, że na tym skończysz. Ale myliłem się. Gdy chciałem przesłać pliki z pendrive'a na laptopa, przypadkowo zostawiłaś artykuł o Ashley w przeglądarce. Bo nic mi nie mówisz o swojej przeszłości, dlatego chciałam ją poznać. Dlatego, że nie powinnaś. Dlaczego każda z nich nie żyje? Niefortunne wypadki. Niefortunne? W prawie każdym ciało zostało okropnie potraktowane. Coś sugerujesz? No, boli. Co się z tobą stało? Kim ty jesteś? Sobą. Nie. To nie jesteś ty.
Kurwa, nic nie rozumiesz. Właśnie, chcę się dowiedzieć. Proszę, powiedz mi, Zostawisz mnie. kocham cię. Nigdy bym cię nie zostawiła. Nawet gdybym powiedział ci, że to ja je wszystkie zamordowałem, Nie. To nie jest prawda. nie bój się. Nic ci... Zostaw mnie. Laura!